Cześć, witam Was na kanale Rootblog. Przyszła wiosna, więc wracamy do testów robotów koszących. Na pierwszy ogień idzie Segway Navimow i210 Lidar Pro, który ma w tej chwili, tak jak nazwa wskazuje, lidara, nie potrzebuje anteny RTK, no i to może być naprawdę ciekawa propozycja na ten sezon. Zapraszam na test. Zaczynamy oczywiście od samego wyglądu i tutaj jeśli chodzi o wygląd Segwaya, on nadal został zachowany tak jak poprzednie generacje i uważam, że jest to naprawdę ładna kosiarka. To co ulepszono, to zrezygnowano w ogóle z błyszczących elementów na karoserii, tak to nazwijmy, dlatego że w tym momencie macie wszystko matowe. Zarówno obudowa, jak i góra urządzenia jest matowa, więc łatwo utrzymać ją w czystości, ona się też nie będzie tak szybko rysowała, no i sama konstrukcja tej kosiarki może się podobać. Ładne akcenty pomarańczowe, jeśli chodzi o koła, sama budowa jest bardzo schludna, minimalistyczna, natomiast kosiarka też urosła. Będę się odwoływał do modelu i105, który już testowaliśmy na naszym kanale, natomiast i210 raz, że jest przeznaczona na zdecydowanie większe obszary, bo to i210 definiuje tak naprawdę i2 to jest seria kosiarki, a dziesiątka definiuje obszar działania. Dziesiątka oznacza 1000 m2, a kiedy kupilibyście model i220, to macie wtedy 2000 m2 maksymalnej powierzchni koszenia. Jeśli natomiast chodzi o spód urządzenia, bo tutaj zmienia się naprawdę dużo, to zobaczcie, w tej chwili nie bez powodu mamy tutaj napis AWD, czyli All Wheel Drive, bo każde koło jest napędzane niezależnie. No i tutaj mamy taki walec, który raz, że ma bieżnik, a dwa, że on jest skręcany. Zobaczcie, to wszystko działa na takim mechanizmie. Dzięki temu ta kosiarka jest zdecydowanie bardziej zwrotna i będzie potrafiła lepiej zawracać, nie będzie też tak orała tymi kołami naszej trawy, więc tutaj naprawdę duży plus. Poza tym zobaczcie, te tylne koła są także regulowane, więc one sobie pracują. Dzięki temu są w stanie bez problemu utrzymać kosiarkę, na przykład kiedy ona jedzie po nachyleniu. Te koła to także większe możliwości terenowe. Poza oczywiście wbudowaną kontrolą trakcji, tak, ta kosiarka ma wbudowaną kontrolę trakcji, no to mamy jeszcze zdecydowanie lepsze możliwości terenowe. W tej chwili maksymalne nachylenie to aż 29 stopni, co oznacza 55% nachylenie, więc naprawdę jest ona w stanie podjechać pod dużo bardziej strome górki niż do tej pory. To, co jeszcze się zmieniło, a co jeszcze jest nowością, to w tej chwili talerz. On ma w tej chwili 6 ostrzy, szerokość koszenia to 22 cm, a regulacja za pomocą aplikacji, jeśli chodzi o wysokość koszenia, to jest od 7 do 2 cm, więc dosyć spory zakres. My dzisiaj test przeprowadzimy na 5 cm. No i oczywiście kosiarka jest odporna na zachlapania, wilgoć IP66, jeśli chodzi o standaryzację. No i także kolejna nowość, mamy tutaj wbudowany lokalizator. To ta kosiarka działa z Apple Find My, czyli macie tak naprawdę wbudowanego AirTaga w kosiarkę, dodatkowe zabezpieczenie przed złodziejami. Tam jest jeszcze też szereg alarmów, o tym sobie powiemy później. No i jeśli chodzi o pozycjonowanie, ta kosiarka nie potrzebuje już żadnych anten, żadnych przewodów. Brak przewodów już powiedzmy, że jest standardem w tej chwili, w tym sezonie będzie też standardem brak anten. Dlaczego? Dlatego, że system pozycjonowania, który autorsko nazywa się tutaj EFLS, w tej chwili składa się z 3 rzeczy. Pierwsza to oczywiście NRTK, czyli Network RTK, który nie potrzebuje fizycznej anteny w ogrodzie, tylko działa na tych ogólnodostępnych za pomocą sieci GSM. Tutaj macie wbudowany modem 4G, macie łączność GSM-ową, ona przez rok jest za darmo, a później kolejna subskrypcja kosztuje 30 euro na rok, więc uważam, że jest to koszt marginalny, który spokojnie można przeżyć. Dodatkowo mamy oczywiście Vision, czyli mamy tutaj wbudowaną kamerę, która rozpoznaje w tej chwili do 200 obiektów i rozpoznaje poza oczywiście przeszkodami, które mogą zdarzyć się w ogrodzie, oczywiście bawiące się dzieci, zwierzęta, psy, jeże, koty i tak dalej. No i nowość, czyli lidar, który mapuje ogród dokładnie tak samo, jak robi to odkurzacz w naszym domu. Dzięki temu mamy tutaj precyzję i dzięki temu mamy cały czas na bieżąco obraz dostarczany do kosiarki, co rzeczywiście dzieje się w ogrodzie, a nie to, co ona sobie zapamiętała wcześniej. Więc to jest absolutnie świetne, bo poza tym, że mamy precyzję lokalizacji i poruszania się, no to mamy na bieżąco skanowanie ogrodu, czyli jakaś przeszkoda dochodzi, coś się dzieje w ogrodzie, dziecko wbiegnie, pies wbiegnie, no to ona to automatycznie widzi i dostosowuje swój harmonogram koszenia do realnej i na żywo panującej sytuacji w ogrodzie. Mały wyświetlacz, no to taki klasyczek, on jest w tej chwili kolorowy, też miły akcent, no to jest akurat zwykły dodatek. Sterowanie jest banalnie prosty, przycisk OK, przycisk powrotu, przycisk wyboru lewo-prawo, no i oczywiście przycisk bezpieczeństwa stop. Jest też oczywiście kółeczko, które było w poprzednich modelach. Ono jest do sygnalizacji tego, czy kosiarka jest gotowa, czy kosiarka pracuje, co robi, czy ma jakiś problem. No on po prostu zmienia sobie różne kolory. Tyle jeśli chodzi o teorię. Zapraszam Was do stacji dokującej. Jeśli chodzi o zestaw i stację dokującą,
Tutaj dostajecie mniej rzeczy, więc tak naprawdę odpakowujecie tą kosiarkę, stawiacie stację dokującą, aktualizujecie oprogramowanie, podłączacie do prądu i już, on po prostu działa, więc to jest świetne. W zestawie dostajecie oczywiście 4 kołki do mocowania stacji, wkręcacie je sobie w specjalnie wyznaczonych miejscach, no i dostajecie jeszcze takie prowadnice na kable, po to, żeby kabel do gniazdka puścić sobie w łatwy sposób i wbić po prostu no, te zabezpieczenia w trawę. Wtedy raz, że nikt Wam się nie potknie o ten kabel, a dwa, że go ładnie ukryjecie i sobie poprowadzicie tak, jak Wam wygodnie. No i jeśli chodzi o samą stację, no tutaj jakby nie ma żadnej magii. 7 metrów kabla, jeśli chodzi o zasilacz, ładowanie, jak widzicie, przez 2 piny, no tutaj odblaski dla kosiarki i no oczywiście lampka statusu. Stacja jest stabilna i wymaga tak naprawdę wkręcenia tylko 4 kołków, co jest dużą zaletą, bo były kosiarki, których tych kołków miały z 12. No dobrze, wszystko gotowe. Kosiarka ma aktualnie 100%, zaczynamy mapowanie ogrodu, jeśli chodzi o aplikację i połączenie z kosiarką. Banalnie proste. Odpalacie apkę, dajecie dalej, wyszukuje Wam urządzenie po Bluetooth, next, 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 klikacie OK i kosiarka jest gotowa do pracy. Nie ma jeszcze mapy, więc tworzymy mapę. No i mamy metodę mapowania automatyczną, tutaj lidar znacznie pomaga, albo ręczne mapowanie w przypadku niejasnych lub nierównych krawędzi trawnika. My mamy dosyć duży obszar, nasz obszar testowy to jest około 300 m2, więc zrobimy sobie ręczne mapowanie po to, żeby wyznaczyć ten obszar, który nas najbardziej interesuje. Tu oczywiście szybka instrukcja, jak to robić dobrze. I pamiętajcie o tym, mamy dzisiaj pierwszy dzień wiosny, więc ta trawa jeszcze nie jest jakoś super idealna, natomiast pamiętajcie też o tym, żeby ten trawnik odpowiednio przygotować. Przygotowanie trawnika polega na tym, żeby go chociaż wstępnie skosić po zimie, żeby on nie miał więcej niż 7 cm, dlatego że jak puścicie tą kosiarkę w wysoką trawę, no to po prostu możecie sobie szybko zapchać wszystkie ostrza i tak dalej. No pamiętajcie, że ona służy do utrzymania trawnika, a nie do koszenia po zimie. No tutaj mamy wszystkie informacje odnośnie ustawienia ogrodu, ustawienia granic, i to, że mapowanie powinno się odbyć za dnia. Ta kosiarka ze względu na lidar jest w stanie pracować w nocy, natomiast no, musi być zmapowana za dnia, no bo tam ta kamera też Vision pomaga w mapowaniu ogrodu. Wszystko na zielono, więc możemy jechać z mapowaniem. Trwa kalibracja wstępna po wyjęciu z pudełka. I zobaczcie, to co od razu widać przy zawracaniu, przez to, że ona ma ten przedni napęd i to koło z bieżnikiem, ona nie ryje tak trawy jak zawsze. Więc to jest duży plus i duża zaleta. Opanuj zdalne sterowanie kosiarką jeżdżąc do przodu i do tyłu. Można sobie na próbę pojechać. O, taka zrywna się wydaje. Zobaczymy, jak z precyzją skręcania przez to koło. No jest dużo lepiej niż przez te zwykłe kółka, które były w poprzednich modelach. Po prostu one się też nie ślizgają. Dobra, poćwiczone, rozpoczynamy mapowanie. Granice, oczywiście znowu definicja wszystkiego. Osiągnięto punkt początkowy. Punkt początkowy sobie damy tu. Ustawimy ją w miarę na prosto. No to co, jedziemy. Tutaj ważne też, żeby podczas mapowania być w pobliżu, bo pamiętajcie, że tutaj komunikacja odbywa się za pomocą Bluetooth, więc żeby po prostu wszystko było precyzyjnie, no to warto sobie za tą kosiarką iść. Takie mapowanie nie trwa zbyt długo, robicie to raz, możecie też ustawić na auto, natomiast żeby było precyzyjnie, ja zawsze polecam jednak zrobić to manualnie. No jeśli chodzi o precyzję sterowania, to powiem Wam, że już widzę, że będzie dużo lepiej, bo nawet podczas mapowania jakiś taki minimalny ruch na ekranie, no to jest od razu bardzo fajnie i precyzyjny, delikatny skręt. No jednak napęd na wszystkie koła i ten bieżnik z przodu robi robotę. Fajnie też słychać, jak to koło przednie pracuje, jeśli chodzi o skręcanie. No mam nadzieję, że Segway w tym sezonie także pokaże swoją moc. W zeszłym sezonie bardzo lubiłem te kosiarki. Raz słońce, raz chmury. W marcu jak w garncu. No i jedziemy sobie przy samej krawędzi. No i dojeżdżamy do naszego punktu początkowego. Dajemy gotowe. No i teraz trwa tworzenie mapy ogrodu. Gratulacje, wiesz jak ustawiać granice, super. No my tutaj nie mamy żadnej strefy zakazanej. Jeśli chodzi oczywiście o strefę zakazaną, to ja mógłbym ją wyznaczyć tam, gdzie jest to drzewko. Natomiast nigdy w naszych testach tego nie robimy, bo ono jest na tyle duże i charakterystyczne, że każda kosiarka powinna sobie dać radę. No ta już z lidarami, kamerami, no to na pewno. Więc specjalnie tam nie dajemy strefy no zone. W normalnych okolicznościach moglibyście wyznaczyć taką strefę, na którą ma kosiarka nie wjeżdżać, no ale my jakby robimy test i chcemy pokazać Wam też, że te zabezpieczenia działają, więc nawet kiedy zapomnicie o tym, tutaj ta kosiarka powinna sobie poradzić.
268 m2 nam wyszło. Te kosiarki różnie mierzą. Od 250 do 300 m2 mniej więcej ten obszar roboczy. Teraz damy jej powrót do bazy. Ona sobie powinna dać radę z tym bezproblemowo. Powiem Wam, że nawet już widzę, jak ona się porusza, to naprawdę napęd na wszystkie koła w kosiarkach to będzie game changer tego sezonu. Nie ma żadnego ślizgania się, nie ma żadnego kopania. No mega. No to co, ustawiamy całe koszenie, oczywiście na automatyczne i wszystko na standardowych ustawieniach, bo tutaj macie oczywiście możliwość, ta aplikacja jest tak rozbudowana, że tutaj naprawdę jest mnóstwo rzeczy do ustawienia. Natomiast my lecimy na standardowym koszeniu na 5 cm, czyli 50 mm. No i oczywiście mamy powłączane wszystkie lidary. Się upewnię tylko, czy na pewno wszystko jest włączone. Vision Fence to się nazywa. Omijanie przeszkód włączone, ochrona zwierząt wyłączona, zwierzaków żadnych nie mamy. I system kontroli trakcji odpalony. Dobrze, no to co? Startujemy. Koś teraz. Oczywiście macie możliwość podzielenia strefy swojego ogrodu aż do 20 obszarów, więc możecie stworzyć sobie 20 takich stref, gdzie na każdej strefie możecie indywidualnie ustawić na przykład wysokość koszenia, częstotliwość koszenia, no tak naprawdę wszystkie ustawienia. I zobaczcie, mamy także na mapie od razu rzeczywiste otoczenie, czyli kamerka razem z lidarem zrobiła realny skan ogrodu. On będzie uzupełniany z każdym koszeniem na bieżąco. No kosiarka ruszyła bezproblemowo i bezbłędnie. Mega fajnie to wygląda. Macie taką mapę zwykłą, tu macie mapę realne otoczenie, gdzie ona pewnie będzie uzupełniała tą mapę razem z postępem koszenia. No zobaczcie na to skręcanie, nie ma żadnego rycia w trawie, to jest petarda, bo zawsze te koła duże po prostu poprzez zwiększenie obrotu na jednym lub drugim kole powodowały skręt kosiarki. Te koła, które były z przodu, one były tylko tak naprawdę wspomagaczem. One miały jakiś tam napęd, no ale brak bieżnika, one się po prostu ślizgały. A tutaj w tej chwili no mamy istną petardę, jeśli chodzi o zwrotność tej kosiarki bez uszkadzania trawnika. Chyba najlepsza zmiana, bo już lidar już uwiedzieliśmy o konkurencji, to jakby nie jest nowość, to zaczyna być standardem, natomiast ten napęd no tutaj naprawdę robi robotę. Oczywiście klasyk, czyli najpierw lecimy po krawędziach, a później do środka. Różnie się kosiarki zachowują, czasami zaczynają od krawędzi, czasami jadą po obwodzie, a krawędzie później jeszcze robią jako dokoszenie. No to już w zależności od algorytmów, no nas interesuje efekt końcowy, czyli skoszenie całego obszaru. Na razie zapowiada się nieźle. I sprawnie jedzie. Jeśli chodzi o specyfikację, no to ta kosiarka jest w stanie skosić 1000 m2, ona jest do takich obszarów przeznaczona, natomiast to trwa 14 godzin. Jednorazowo na jednym ładowaniu ona potrafi kosić mniej więcej 75 minut, co oczywiście sobie dzisiaj sprawdzimy i to jest obszar na poziomie 160 m2, czyli zgodnie z tym, co pisze producent, my powinniśmy mieć przynajmniej jedno ładowanie. Oczywiście Wy się tym absolutnie nie martwicie, bo ta kosiarka jeździ, kiedy no, Wy albo odpoczywacie, albo Was w ogóle nie ma na posesji, więc ten czas koszenia jest tutaj sprawą drugorzędną, dlatego ona bez problemu się doładuje, kiedy potrzebuje, wróci, kontynuować zadanie. Pod tym względem no jest to sprzęt bezobsługowy i tak ma właśnie działać. No, na razie trasę odzwierciedla naprawdę precyzyjnie. Czasami zdarzały się odchylenia przy testach kosiarek w zeszłym sezonie, a tutaj ona jedzie naprawdę jak po lince. Niesamowite. Jednak lidar w połączeniu z Vision, w połączeniu z NRTK robi robotę. No dobrze, 91% za nami, no i mamy ten test drzewka, którego specjalnie nie oznaczaliśmy na mapie, żeby zobaczyć, jak kosiarka się zachowuje. No tutaj niespodzianek nie ma, jakby ten system pozycjonowania oraz lidar, dodatkowo kamera, no to wiadomo było, że to się uda, także tutaj zaskoczeń nie ma. Jeśli chodzi o zachowanie kosiarki, no ona jakby nie jest wzruszona specjalnie, po prostu dojeżdża do krawędzi, dodatkowo jeszcze się obraca i ona sobie tyłem podjeżdża, żeby skosić jak największy obszar. To jest mega fajne, dlatego że ona jakby ma świadomość tego, gdzie ma ostrza, jaki ma zasięg tych ostrzy i dzięki temu nie atakuje specjalnie przodu i nie próbuje za wszelką cenę podjechać do krawędzi, tym samym ryzykując, że koło na przykład wpadnie w tą ściółkę, tylko co się obraca, zobaczcie, podjeżdża, widzi, że jest przeszkoda, następuje obrót i jeszcze na końcu, jeszcze przed zawrotką jest delikatny podjazd do przodu
i ona dopiero wtedy jedzie sobie dalej, więc to jest akurat fajne i dobrze się sprawdza. No tutaj po prostu będzie oznaczenie na obszarze roboczym, że nie zostało to skoszone, no bo coś przeszkadzało. Jeśli natomiast chodzi o baterię, tutaj duże zaskoczenie, dlatego że czytałem specyfikację producenta i jeszcze się upewniałem 2 razy, czy na pewno czytam ją poprawnie. I według specyfikacji producenta ta kosiarka powinna mieć baterię o pojemności 5,1 Ah, ładować się do pełna 90 minut, a 75 minut pracować i maksymalnie jest w stanie skosić 195 m2 na jednym ładowaniu. My natomiast mamy już skoszone 243 m2, a baterii jeszcze 25%, co oznacza, że bateria jest dużo bardziej wydajna niż mówi o tym producent. I tutaj chyba największe zaskoczenie, bo zwykle jest odwrotnie. Więc no tutaj akurat na plus. Fajnie, że nie będziemy musieli czekać, aż ona wróci do bazy, naładuje się i będzie kontynuować koszenie. Akurat ten jeden akumulator będzie nam właśnie wystarczył na te nasze 260 parę m2 i idealnie sprawdzi się. Myślę, że ona skończy, jak będzie miała okolice 17%, więc wróci do bazy już po zakończonym działaniu i będzie się ładować na następne koszenie. No dobrze, skoszone. Generalnie obszar 258 m2, tak jak pokazała kosiarka, zajęło jej to niecałe 1,5 godziny, więc uważam, że czas bardzo ładny. Dodatkowo jeszcze skończyła na 15% baterii, co też uważam za duży sukces, dlatego że specyfikacja mówiła zupełnie inaczej. No i jak sobie poradziła? Przede wszystkim to, co zwraca uwagę, no to świetne pozycjonowanie. Jakby tutaj NRTK, Vision plus dodatkowo LiDAR powodują, że ta kosiarka jest mega precyzyjna. Tej precyzji dodaje jej jeszcze napęd na wszystkie koła, no i to przednie kółko, które uważam, że jest absolutnym game changerem w tym sezonie, dlatego że pozwala jej mega precyzyjnie się poruszać. Nawet jak ona wjeżdża sobie na stację, ona jest w stanie tak delikatnie sobie się przesuwać, że to naprawdę powoduje, że jest mega precyzyjna. No trawnik skoszony poprawnie, jakby logika jeżdżenia tutaj trochę mnie zaskoczyła na starcie, dlatego że ona objechała krawędzie chyba 2 albo 3 razy po obwodzie, najpierw opiekując się krawędziami, a dopiero później zaczęła od tego paska w ogrodzie, które pewnie uważała za najdłuższy, no i później stopniowo sobie schodziła. Jeśli chodzi o strefę z drzewkiem, to sami widzieliście, że na końcu ona jeszcze próbowała tam dojeżdżać i walczyć, natomiast ta precyzja i to wszystko powoduje, że to koło nie wpada, ona w żaden sposób się nie zaklinowała, nie zakopała, no i też fakt napędu na wszystkie koła powoduje to, że ona nie ryje w trawie. Dodatkowo jeszcze ta kontrola trakcji, także uważam, że naprawdę dobra robota. Uważam, że w tej cenie bardzo fajna kosiarka, bo ona kosztuje na dzień publikacji tego materiału około 1500 euro, więc zakładam, że cena w Polsce to będzie okolice 6 czy 6,5 tysiąca złotych. No i tutaj dostajecie już naprawdę wszystko, co potrzeba i tak naprawdę kosiarkę rozpakowujecie i ona jeździ bez wbijania anten, bez prowadzenia kabli, bez prowadzenia przewodów i ona jeździ poprawnie. Więc tutaj jest duży sukces. Rozbudowana aplikacja Segwaya, do której zdążył on nas przyzwyczaić, czyli cała masa ustawień łącznie z wykrywaniem śniegu, deszczu, możliwością jazdy w mrzawce, możliwością jazdy w nocy też. No i też cicha praca, ona pracuje w okolicach 59 dB, co uważam za bardzo dobry wynik. No jeszcze zobaczmy, jak wygląda w ogóle kosiarka po tym koszeniu od spodu, żeby Wam pokazać, że ona rzeczywiście pracę wykonała. Proszę bardzo, ile trawy. No ostrza w normalnej kondycji, jak to po koszeniu. Oczywiście w aplikacji macie też informacje, na ile one jeszcze starczą, co jaki czas trzeba konserwować tą kosiarkę. Po takim koszeniu, no myślę, że codziennie to nie, ale raz na tydzień można sobie to wszystko spokojnie opłukać, natomiast nie płuczcie pod ciśnieniem, tylko taką zwykłą wodą, czy to z konewki, czy ze szlaufa bez właśnie ciśnienia, żeby sobie to wszystko zachować w dobrej kondycji. No i wtedy ta kosiarka gwarantuje Wam, że przejeździ kilka sezonów jako sprzęt praktycznie bezobsługowy. Także pod tym względem super, nawet jak nie będziecie jej jakoś specjalnie konserwować, ona też sobie da radę. Jedyne co, no to pamiętajcie, żeby dbać o te ostrza i co jakiś czas je wymieniać, żeby one Wam nie szarpały trawy. Także podsumowując, naprawdę uważam, że dobry wypust, dobre rozpoczęcie sezonu. Myślę, że też tej kosiarki będziemy często używać jako benchmark, dlatego że za te pieniądze uważam, że w tej chwili jest to bardzo dobra pozycja i w stosunku do poprzedniego sezonu jest naprawdę widoczny progres, który no sprawdza się na co dzień w ogrodzie i nie są to bajery wyjęte z palca, tylko rzeczywiście te ulepszenia powodują, że to koszenie jest po prostu lepsze i ten sprzęt działa bardzo, bardzo dobrze i mogę go spokojnie, szczerze polecić. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji naszych kosiarkowych testów, bo one się będą oczywiście pojawiały na tym kanale przez cały sezon. Sekcja komentarzy jest dla Was. Jeśli macie dodatkowe pytania, no to oczywiście zapraszam. No a wszystkie informacje dokładnie o tym sprzęcie znajdziecie w linku w opisie. A ja się z Wami żegnam i widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblock. Czołem!